Kawowe skrzydełka z piekarnika. Ten przepis jest przepyszny. Gwarantuję, że lepszych nie jadłeś. Przygotuj 2 kg skrzydełek z kurczaka. Umyj je i odetnij lotki. Następnie przekrój skrzydełka na pół. Przełóż mięso do dużej miski. Dodaj łyżkę soli i pieprzu. Wsyp łyżkę słodkiej papryki. Następnie dodaj łyżkę przyprawy curry. Obierz 3 ząbki czosnku i przeciśnij przez praskę. Dodaj go do mięsa. Przygotuj 200 ml mleka. Polej całość. Załóż rękawiczkę i wymieszaj mięso z marynatą. Zrób to dokładnie, żeby każdy kawałek był pokryty przyprawą. Zakryj miskę folią spożywczą i zostaw do marynowania na pół godziny. Po tym czasie rozgrzej piekarnik na 180 stopni i przygotuj panierkę. Wsyp skrobię ziemniaczaną do miski. Obtocz w niej skrzydełka, przełóż na blaszkę. Piecz je przez 20 minut. Gdy mięso będzie w piekarniku, przygotuj sos. Do garnka wlej 100 g keczupu. Dodaj 40 g masła. Następnie wlej 4 łyżki miodu. Do małej miseczki wsyp 2 łyżki kawy rozpuszczalnej. Wlej ciepłą wodę i zamieszaj. Gdy kawa się rozpuści, dodaj ją do składników w garnku. Na małej tarce zetrzyj skórkę z cytryny. Następnie odetnij połowę cytrusa i wyciśnij z niego sok. Dodaj go do sosu. Całość podgrzej, żeby składniki się roztopiły i połączyły. Wyjmij skrzydełka z piekarnika i polej sosem. Dokładnie wetrzyj go w każdy kawałek. To on odpowiada za ten cudowny smak. Skrzydełka w sosie połóż na blaszkę i piecz przez 15 minut. I gotowe. Taki obiad będzie smakować całej rodzinie. Mięso jest soczyste i pełne smaku. Sos jest przepyszny. Danie znika z talerzy w dosłownie kilka minut. Nauczyłam się tego przepisu pracując na sali weselnej. Kurczak zawijany z tanimi składnikami, który smakuje jak danie z restauracji. Przygotuj piersi z kurczaka. Przetnij je na pół w poprzek, tak żeby powstały kotlety. Następnie rozłóż je na desce i przykryj folią spożywczą. Za pomocą tłuczka rozbij je na cieńszą grubość. Przypraw solą i pieprzem według uznania. Przygotuj kostkę masła. Ważne, żeby było w temperaturze pokojowej. Potnij je na kawałki. Połóż po jednym kawałku na każdym z kotlecików. Za pomocą łyżeczki rozsmaruj masło na mięsie. Zrób to dokładnie, żeby przykryło cały filet. Weź mały pęczek koperku i potnij go na drobne kawałki. Przełóż go do większej miseczki. Na tarce o dużych oczkach zetrzyj parmezan. Potrzebne będzie około 100 gramów wiórek sera. Przesyp je do miseczki z koperkiem i wymieszaj. Farsz przenieś na filety z kurczaka. Następnie zroluj je. Zrób to dosyć ciasno, żeby nie rozwijały się. Na tarce o drobnych oczkach zetrzyj końcówkę parmezanu. Do parmezanu dodaj 50 gramów bułki tartej. Wymieszaj całość, aby powstała jednolita panierka. Do drugiego talerzyka wbij jajko i wymieszaj je. Zawijaniec z kurczaka zamocz w jajku i następnie obtocz w panierce. Zrób to dokładnie z każdej strony. Na blaszce do pieczenia rozłóż papier. Układaj kawałki mięsa jeden obok drugiego. Wstaw do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni. Piecz przez 30 minut. W tym czasie obierz 1 ząbek czosnku, pokrój go na drobne kawałki. Weź 2 pomidory i potnij je na kostki. Następnie wytnij z jednej czerwonej papryki nasiona i potnij ją na paseczki. Na patelnię wlej oliwę z oliwek i wrzuć czosnek. Następnie dodaj pomidory i paprykę. Podsmaż, aż warzywa zmiękną. Po kilkunastu minutach przełóż je do blendera. Zmiksuj całość na jednolitą masę. W ten sposób zrobisz pyszny sos ajwar, zdrowy i pełen smaku. Zawijańce z kurczaka podawaj z tym sosem. Mięso jest soczyste i rozpływa się w ustach. Smakuje jak danie z najlepszej restauracji.
Schabowe ruloniki z pieczarkami i serem. Przygotowane w piekarniku dosłownie rozpadają się w ustach. Schab potnij na 2-centymetrowe paski. Rozbij każdy kawałek za pomocą tłuczka. Powinny być jak najcieńsze. Pokrój 250 gramów pieczarek oraz 1 cebulę. Podsmaż je na maśle. Przypraw suszonym majerankiem według uznania. Następnie dodaj posiekaną pietruszkę. Przełóż pieczarki do dużej miski. Dodaj do nich również 100 gramów startego sera. Całość wymieszaj. Na rozbite kawałki schabu nałóż farsz. Zroluj ciasno, żeby powstała rurka. Potnij ziemniaka na talarki. Ułóż go na dnie naczynia żaroodpornego. Następnie połóż na nich schabowe ruloniki, jeden obok drugiego. Całość zalej śmietanką 30%. Naczynie wstaw do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni. Piecz przez pół godziny. Po tym czasie wyjmij je i posyp na wierzchu żółtym serem. Wstaw ponownie do piekarnika na 15 minut. Tak przygotowane ruloniki są soczyste i pełne smaku. To idealny pomysł na obiad, gdy masz już dość zwykłego smażonego schabowego. Syp mrożone frytki do słoika i zalej Coca-Colą. Przysięgam, że ten przepis na frytki jest najlepszy. Weź słoik o dużej pojemności. Mój ma około 3 litry. Wsyp do niego całe opakowanie mrożonych frytek. Następnie wlej do nich 2 litry coli. Tak, żeby w całości przykryła frytki. Zostaw je na 10 minut. Odcedź przez sitko i wysyp na ręcznik papierowy. Odsącz nim nadmiar wilgoci z frytek. Przełóż je do dużej miski i wsyp 50 gramów skrobi ziemniaczanej. 1 cebulę potnij w kostkę. Wrzuć na patelnię z rozgrzaną oliwą z oliwek. Podsmaż, żeby się zarumieniła. Następnie potnij 4 ząbki czosnku i dodaj do cebuli. Na patelnię wlej dużą łyżkę Coca-Coli, łyżkę keczupu oraz łyżeczkę miodu. Dodaj również łyżkę sosu sojowego oraz octu balsamicznego. Przypraw 1 łyżką słodkiej papryki. Odgrzewaj, aż sos stanie się gęsty. Do garnka wlej olej do smażenia. Podgrzej go do wysokiej temperatury. Na garnek załóż sitko do smażenia na głębokim tłuszczu. Wsyp do niego frytki. Smaż, aż się zarumienią. I gotowe. To najlepszy przepis na frytki. Smakują lepiej niż z McDonald's. Domowy sos, słodko-kwaśny swoim smakiem, również przypomina ten z sieciówki. Pyszny i zdrowy chleb ze słoika. Zachowuje świeżość nawet przez rok. Przechowywany w spiżarni może zagwarantować przetrwanie w trudnych czasach. Ten przepis pokazała mi moja babcia. Do 300 ml ciepłej wody wsyp łyżeczkę suchych drożdży. Wymieszaj i odstaw na kilka minut. W tym czasie przygotuj dużą miskę na suche składniki. Wsyp do niej 230 g mąki pełnoziarnistej. Odmierz 60 g siemienia lnianego. Za pomocą młynka zmiel ziarna na drobną mąkę. Dodaj również 50 g suszonych pestek dyni. Następnie dodaj 50 g pestek słonecznika oraz 50 g białego sezamu. Przypraw łyżeczką soli do smaku. Do suchych składników wlej wcześniej przygotowane drożdże. Całość dokładnie wymieszaj, aż powstanie jednolita masa. Ciasto przykryj za pomocą folii spożywczej i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Powinno wyrastać około 1 godziny. Przygotuj 2 słoiki. Ważne, żeby były proste i nie posiadały zwężenia przy zakrętce. Na ich powierzchni nie mogą znajdować się pozostałości etykiet i kleju. Pokryj ich wnętrze tłuszczem. Może to być olej lub masło. Po tym czasie ciasto powinno podwoić swoją objętość. Oderwij je lekko od miski. Podziel ciasto na 2 połówki i przełóż do słoików. Nie powinno przekraczać połowy ich wysokości, ponieważ podczas pieczenia ich objętość się powiększy. Słoiki pokazane na filmie mają pojemność 750 ml oraz 1 litra. Usuń resztki ciasta ze ścianek słoików za pomocą papierowego ręcznika. Zdejmij również plastikowe uszczelki. Odstaw słoiki na 20 minut. W tym czasie włącz grzanie piekarnika na 200 stopni Celsjusza. Ważne, żeby był ustawiony na program grzania góra i dół. Po 20 minutach posmaruj wierzch ciast olejem.
Następnie wstaw do piekarnika na 45 minut. Po tym czasie chleb powinien być gotowy. Na gorące słoiki załóż plastikowe uszczelki i zamknij je dokładnie. Zostaw do ostygnięcia i gotowe. Taki chleb przechowuj w ciemnym i chłodnym miejscu. Będzie świeży nawet przez rok. Chleb ma chrupiącą skórkę i bogate wnętrze. Składa się głównie z ziaren. Dzięki wysokiej zawartości błonnika pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej. Chleb ma genialną konsystencję, nie kruszy się, jest tak pyszny, że można go jeść z samym masłem. Nawet moje wnuki się nim zajadają. Zawsze trzymam parę słoików w piwnicy. Dzięki temu przepisowi w moim domu nigdy nie zabraknie chleba.